Wszystko zaczęło się od prostego rysunku w Paincie, który zajął mi jakieś 30 sekund. Nie wiedziałem wtedy, że porywam się na prawdopodobnie największy projekt 3D wybudowany kiedykolwiek w Don't Starve na survivalu. Halo, dzień dobry. Dzisiaj opowiem wam o tym, jak straciłem 7 miesięcy i ponad 1100 dni w grze tylko po to, by zbudować coś fajnego i prawie zawaliłem maturkę. A co najgorsze, niczego nie żałuję. Zatem postanowiłem, że zamek, który zbuduję, znajdzie się na wyspie lunarnej, a zatem jego budulec musiał być w lunarnej kolorystyce. I to był pierwszy wielki błąd. Sama księżycowa podstawa zamku składa się z około 550 lunarnych murków, a tak wam powiem, że te mury do tanich nie należą. Aby zbudować jeden lunarny murek, potrzebujemy 3 kamieni księżycowych, a żeby mur rozbudować do pełnego rozmiaru, kolejnych 8. Oznacza to, że na samą podstawę poszło około 6050 sztuk księżycowego kamienia. Na szczęście YouTube o 3 w nocy polecił mi film Lakhisha Monstera o farmie tego surowca za pomocą ożywionego szkieleta. Link w opisie. Metoda ta jest na tyle wydajna, że jednej nocy mogłem zgarnąć 2-3 staki księżycowego kamienia. Oznacza to, że średnio spędziłem 100 don't-starve'owych nocy farmiąc ten cholerny kamień. Dalej, rzeźby, które stanowią drugi poziom muru oraz baszty z wieżą. Jest ich w bardzo dużym przybliżeniu, bo liczyć to konkretnie byłoby ciężko, około 1500 figur, co daje tyle samo szkła księżycowego. Niestety całość była budowana przed Celestial Championem, który jest wspaniałą farmą lunarnego szkła, więc musiałem wszystko sam farmić za pomocą lunarnych drzew, bomb do kąpieli i lunarnych gejzerów. No, trochę roboty było. Do tego doliczyć trzeba około 500 figur pomocniczych, które pełniły formę rusztowania, co było niezbędne przy budowaniu tak wysokiego kloca. Wieża jest wysoka na 15 poziomów, do tego niezliczona ilość kamienia na kamienne murki jako podkład pod figury. Sam kamień potrzebny na figury to 4000 sztuk, czyli 100 staków, ale nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie ta liczba wynosiła około 5-6 tysięcy. No, ale najgorsze było ustawianie tego wszystkiego. Przy figurach to jeszcze jakoś szło, bo one same wpadają w odpowiednie miejsce. 180 kolców Antliona natomiast musiałem ustawiać bardzo ostrożnie, średnio około minuty 2 na jednego karakana. Do tego trzeba było je przewieźć od Antka, ale dzięki łodziom i łobi nie zeszło mi na tym zbyt dużo. No, ale udało się. Ukończyłem najtrudniejszą część tego projektu, teraz pozostaje mi jedynie wypełnienie całości, na co mam bardzo fajny pomysł, o czym powstanie również niedługo film. Możecie proponować swoje własne pomysły, ale wątpię, żeby przebiły mój. Całość trwała na tyle długo, że zdążyłem po drodze obejrzeć całe Better Call Saul, Breaking Bad, House of Cards, Lupin, Community, Snowpiercer, Głęboką Wodę, serię niefortunnych zdarzeń Peaky Blinders i teraz właśnie skończyłem Walking Dead. To jest dużo długich seriali. Większość całkiem polecam. Żeby nie było, oglądałem też poza budową, na przykład podczas nauki do matury, która na 3-4 tygodnie przerwała budowę. Podobna przerwa była, jak przez błąd gry straciłem 50 dni budowy części, za którą wyjątkowo nie chciałem się bać. Z takich ciekawostek dla ciekawskich. Wieża jest na tyle wysoka, że będąc na jej szczycie, ciepło gwiazdy rzucanej centralnie pod wami do was nie dociera. Przez to budowanie zimą i latem było co najmniej uciążliwe. Psy i Antek też dołożyły swoją cegiełkę do tego festiwalu upośledzenia. Musiałem co kilkanaście dni schodzić na ziemię i je klepać. No chyba, że chciałoby mi się naprawiać te zrogowaciałe mury kamieniem księżycowym, na co serdecznie nie miałem ochoty. Końcowej części od wody jeszcze nie ukończyłem, bo niezbyt wiem, co tam wstawić. Bliskie sąsiedztwo wody sprawia, że nie mogę tam postawić drugiego wieżowca, ale to może nawet lepiej, bo budowa takiego jednego skurczysyna przy pełnym spięciu zajęłaby, myślę, minimum miesiąc. Póki co jest i udaje, że tak miało być, chociaż pewnie coś jeszcze pokombinuję. Tymczasem dziękuję ślicznie za oglądanie, zapraszam na wieczorne streamy około 20 i no cóż, czekajcie na kolejną aktualizację z budowy. Myślę, że już kolejny film będzie ostatecznie podsumowujący, ale tutaj no już widzicie znaczący postęp w całej budowie i całość ma już taki kształt, że można by go uznać, że jest on efektem końcowym. Także do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!